Witam Was serdecznie. Słuchajcie, czas się ogolić, bo tu trochę tego futra za dużo narosło. Na głowie już jest porządek, ładnie się odbija sztuczne światło, więc trzeba to ściąć. Ale zanim to się zadzieje, muszę rozpocząć co? Rozpocząć eksperyment socjologiczny. Tak, Snowy, odbiło, popiłeś, wreszcie zaczynasz łykać? Nie. Słuchajcie, po ostatnim shortcie, który, no wiadomo, Snowy ma różne pomysły i właśnie jeden z nich właśnie wypłynął w ostatni weekend. Kwestia jest następująca. Napisał do mnie dosyć duży twórca, naprawdę duży twórca międzynarodowy, jeżeli chodzi o kwestię już jego doświadczenie na YouTubach 10 lat. Poprosił o rozważenie pewnej propozycji, którą przegadaliśmy. Jest ona dla mnie nowością z faktu takiego, że sami wiecie, jaki wizerunek preferuję, jeżeli chodzi o ostatni rok i 4 miesiące nagrywania dla Was. Ale pomyślałem, że zrobię właśnie eksperyment socjologiczny. I to, o co on mnie prosił, rozważę na wizji z Wami, a dokładnie Wy to rozważycie. Więc dłużej nie ma co przedłużać, tylko słuchajcie, pobawimy się guzikami. Tą wersję mnie znacie, a teraz nowa wersja. Witam w nowej wersji. A teraz i znowu dla odmiany, żebyście mieli różnicę, stara wersja. A teraz znowu nowa wersja. Znowu przestań się bawić guzikami, bo to się nudne robi. Dokładnie. Słuchajcie, kwestia jest następująca. Charakter kształtujemy przez to, żeby wychodzić czasem ze strefy komfortu i umieć sobie z tym radzić. To jest tak zwana nauka od życia i kształtowanie tego, co tu, a nie poddawanie się pewnych rzeczy. Jak wychodzisz ze strefy komfortu, tworzysz coś nowego. Jak tworzysz coś nowego, to stajesz w nowych warunkach gry. Pytanie, czy do tej gry się dostosujesz i jak Ci to wyjdzie. Jak to mówią w pewnych kręgach, lina pęka nie komandos, więc ja powiem lina pęka nie facet. Słuchajcie, dzisiaj już się skupimy teraz na goleniu. A co robię i czemu tak, i czemu dzisiaj nie nagrywam shortsów, tylko odbędzie się golenie, to na końcu. Eksperyment rozpoczniemy teraz, a stwierdzimy czemu, jak i po co na samym końcu. Proponuję zostać do końca. Więc zaczynamy golenie. Słuchajcie, dzisiaj golenie razorokiem wunderbar. Dokładnie tak. Drugie golenie, przypominam, dla spóźnialskich. Tutaj mamy odnośnik. Co to jest? Slant, czyli impreza była dobra i głowica lekko przekoszona. Czyli jedna część w dół, druga w górę. Wariacja tak zwana żyletkowa, co nie zmienia faktu, że kosi to nieźle. Wygląda futurystycznie, fikuśnie, ale kosi nieźle. Że tak ostatnio widzieliście zresztą, że nie miała żadnych skrupułów. Nawet trzecie przejście było takie już mało przyjemne. Wydaje mi się, że jakby ją dobrze zaprosić do tańca, to może by nawet w 2 przejściach zrobić porządek. Ale ostatnio pokazała, że nie do końca ta żyletka musi być ewidentnie odczuwalna na skórze, tak bardziej niż bardzo, bo coś tam jest odczuwalne, ale nie jest to jakieś ewidentnie taka otwarta agresja ze strony tej maszynki, ale jest na tyle skuteczna, że potrafi kąsać. Pytanie, jak dzisiaj będzie? W komentarzach akurat u zaprzyjaźnionego golącego się wyczytałem taką opinię jednego z komentujących, notabene już człowiek z doświadczeniem, więc dziwię się, że takie bajki opowiada, że na pewno to jest tylko i wyłącznie wina golącego się, że są pewne ubytki, jeżeli chodzi o układ krwionośny, czyli miejsca punktowe, gdzie żyletka haczy skórę. Absolutnie tak nie jest. To może wynikać z braku techniki, z nonszalancji, z słabego podejścia do agresji maszynki. Ale dla młodych, żeby nie było niedomówień, może też wynikać z źle dobranej żyletki.
może też wynikać z maszynki, która nie jest pod Twoją cerę, pod Twoją skórę, pod Twój sposób golenia, po prostu charakterystyką Ci nie odpowiada. Może też być związane ze słabym przygotowaniem, jeżeli chodzi o skórę, czyli kosmetyk, który stosujemy, daje słabą ochronę, jest nie do końca bardzo dobry, jeżeli chodzi o parametry, przez to żyletka ma łatwiejszy dostęp do skóry. I właśnie tu jest kwestia i temat, bo nie ma czegoś takiego, że jest w tradycyjnym goleniu zero-jedynkowa odpowiedź. Absolutnie nie. Zbyt dużo zmiennych jest, dlatego dziwi mnie i to bardziej chyba wydawało mi się jest w formie złośliwości, że tak łatwo przychodzi osądzać komuś drugiego golącego się, który pokazuje się na wizji. Tam ten youtuber akurat, pozdrawiam Łukasz, no ma pojęcie o goleniu, więc takie osądy są zbędne. Słuchajcie, my tutaj pokazujemy na filmach Wam bardzo szybko maszynkę, zanim ją świetnie poznamy często, gęsto, ale też wchodzimy na tak zwany poligon. Miejsce, gdzie dużo zmiennych może nie zagrać. Czemu? Po to, żeby Wam w Waszych łazienkach lepiej to zagrało, żebyście wyciągnęli wnioski, żebyście jakieś sugestie może spróbowali przekuć na własną osobę i wtedy będzie najzwyczajniej w świecie łatwiej. Czemu łatwiej? Bo nie popełnicie może z automatu tych błędów, które tutaj wychodzą na światło dzienne i w sumie wiecie co? Mają wyjść. Właśnie mają wyjść, żeby określić charakterystykę danego zestawienia i golący się mógł Wam nakierunkować pewne kwestie, na które warto u siebie też spojrzeć. Także wracając, ona jest całkiem ciekawa, jeżeli chodzi o kwestię jakości do golenia, ale bardzo zdradliwa, jeżeli chodzi o kwestię kultury pracy. Ja myślę zmienić dwie rzeczy aktualnie. Pierwsza rzecz, żyletka. Dzisiaj się ogolimy Persona Platinum, czyli tak, rodzina Persona, ale o moim zdaniem spokojniejszym usposobieniu, jeżeli chodzi w porównaniu z Comfort Coated, która ostatnio pracowała. Więc to jest pierwsza kwestia. Wyciągamy od razu sobie już blaszkę. Dyspenserek plastikowy, 10 sztuk. Nówka sztuka nieśmigana, bez żadnego przebiegu. Drugą kwestią, którą tutaj zaraz przetestujemy, jest co? Jest kosmetyk. Dokładnie, bo on też może... Ostatnio było mydło nie jakieś super wybitne. Przypominam, wklęśnięta musi być żyletka. Dociskamy do czapki, zanim dokręcimy dół głowicy. Czemu? Po to, żeby nam się dobrze, równiutko spasowało. Żyletka, która chociaż w jakimkolwiek stopniu będzie krzywo spasowana, wsadzona, odda Ci na twarzy, że tak powiem, Twój błąd z nawiązką. Nie róbmy tego, a szczególnie w slantach. Słuchajcie, żyletka założona, grzejemy sprzęt i wracamy do naszej koncepcji. Kolejną koncepcją jest to, że oprócz tego, że żyletka mogła w danej maszynce nie pasować, to też ochrona skóry mogła być średnia na jeża. Ostatnio mydełko było takie, powiedziałbym, przeciętne i przy tej charakterystyce maszynki mogło coś nie zagrać. Więc dzisiaj sięgniemy sobie po kosmetyk świetny. Czemu świetny? Bo ja wiem, że ta marka to potrafi zrobić. I tutaj po prostu marka sama się broni. Więc ogólnie rzecz biorąc, pierwszy raz debiut na kanale. Witamy. Europejskie produkty z wyższej półki. Jakie? Westman Le Old Lamy. Dokładnie tak. A dokładnie Ye Old Lamy. Dokładnie tak. Najnowszy wypust Westmana. Pan Thiago Souza, czyli właściciel firmy, postanowił popełnić taki ciekawy, bardzo niesamowity zestaw. Czemu? Z wielu względów. Ale zaczynamy od początku. Słuchajcie, co tutaj mamy? Kolorystyka. Teraz już wiecie, pierwsza kwestia, czemu tutaj mamy to. Ale czemu, kurczę, usnął jego na goleniu? Czekamy do końca. Na końcu będzie odpowiedź. Słuchajcie, co tutaj mamy? Mamy Westmana, mamy, tak jak już powiedziałem, najnowszy wypust pana Thiago Souzy, czyli jednym słowem Ye Olde Lamy, czyli Lime, Spices and Sandal Wood. To są 3 nuty zapachowe, które są zaklęte w tym oto pojemniczku.
Plastikowy, czarny. Tak, Snowy zaraz będzie marudził. No nie do końca, bo Westman zawsze wsadza w takie pojemniczki. Świata nie zbawimy, co nie zmienia faktu, że mamy tutaj za to piękną grafikę. Pan Thiago Souza wie dobrze, że golący się kupują oczyma. No dokładnie tak. I za każdym razem, jak grafika z tej firmy jakaś wjeżdża na salony, to jest po prostu bardzo ciekawie. Co tutaj mamy? Mamy przede wszystkim grafikę, która się pięknie mieni pod światło. Jest tutaj ciemne tło, ale ten zielony jasny, to nie jest zielony jasny. Ja nie wiem, czy tutaj to wyłapie kamera, ale to niesamowicie się błyszczy. I co tutaj mamy? Taką mapę morską, czyli mamy żaglowiec, czyli mamy piękną muszlę, czyli mamy syrenę. Całkiem kształty ma kobieta. Czyli mamy ośmiornicę, czyli mamy latarnię morską, czyli mamy klimaty morskie. Normalnie byście powiedzieli limey, czyli będzie limonka. Nic takiego mylnego nie powiedziałem. Czemu? Bo jak odkręcamy, to czujemy absolutnie limonkę. Nie, jest przełamana. Może ona wchodzi jako gdzieś tam któraś z kolei, a dokładnie pierwsza, ale natychmiast jest przełamana. Czym? Tutaj jest drzewo sandałowe i ono rzeczywiście jest. Jeżeli chodzi o przyprawy, chyba są takie, których Snowy nie używał albo w kuchni nie preferuje. Co nie zmienia faktu, że zapewne jakaś jest, bo jest jeszcze jakaś nuta, którą nie do końca potrafię sprecyzować i naprawdę wychodzi niby prosty według producenta, ale ciekawy, uniwersalny zapach. Podobno jest to wariacja Old Spice Lime z Shulton, ale szczerze nie miałem pojęcia i nie mam pojęcia, bo mam tylko klasycznego Old Spice'a plus jakieś wariacje europejskie, które dla mnie to w ogóle nie jest Old Spice. Nie wiem, czy to jest, jak bardzo jest to wzorowane, bo nie będę wam bajek opowiadał. Tak, oczywiście, no po prostu u Snowy'ego jest prosto. Albo jest, albo nie jest. Jeżeli jest, to znaczy, że mówi tak jak jest, bo coś wie. Nie będę powtarzał opinii innych, ale podobno jest to wariacja właśnie tego zapachu. Słuchajcie, jest bardzo przyjemnie wyczuwalny, czyli efekt jest jaki? Efekt jest taki, że może nam ten zapach wybuchnie. Nie jest to z tych zapachów, które niby są, ale w sumie to ich nie ma. Więc jeżeli chodzi o moc zapachową, jest dobrze. Jeżeli chodzi o ciekawość, jest dobrze. Jeżeli chodzi o właściwości, no mam nadzieję, że nikt chyba nie ma żadnych wątpliwości, że akurat Westman i pan Thiago Souza wie, jak zrobić mydło i jak zrobić tak, żeby slant na tej twarzy wreszcie miał dobry poślizg, dobrej jakości i może miał trochę trudniej mnie pokąsać. Słuchajcie, mydło bardzo miękkie, czyli kremomydło. Mydło z tych, które tutaj nie powodują z automatu banana na twarzy. Ale banan na twarzy będzie, jeżeli to będzie świetne golenie. Czemu? Bo jest to mydło wege. Czyli nie ma tutaj odzwierzęcych rzeczy, ale za to mamy co? Mamy masło koku, mamy awokado, mamy glicerynę, mamy żożobę, mamy awokado i tak dalej, i tak dalej. No, skład jest długi, dystyngowany, że tak się wyrażę. Ewidentne wege. Jak pamiętacie, te pierwsze właśnie wypusty Westmana były właśnie takie kremomydło. I tutaj wydaje mi się jest właśnie powrót do przeszłości. Czemu? Bo to zdawało rewelacyjnie egzamin. Co nie zmienia faktu, że ten gość nie jest z tych, że jak któraś baza Westmana była trudniejsza do wyrobienia, jeżeli chodzi o pierwszy rzut wody, to się na nią obrażał. Czemu? Bo ja zawsze twierdzę i twierdzić będę, że mydłu należy poświęcić trochę czasu, nawet jeżeli jest troszkę trudniejsze w wyrobieniu, a ono ci odda z jakością. Czemu? Bo mydła Westmana mają poziom. Słuchajcie, co po goleniu, to po goleniu. A czym dzisiaj będziemy wyrabiać? Bo tutaj już mamy w czarnym Yaki Brush, czyli tak zwany wół roboczy miska. Swego czasu czekał na premierę. Swego czasu na konkursie na forum fotograficznym, a lubię robić zdjęcia, więc tam postanowiłem wystosować swoje zdjęcie. I co się stało? Wygrałem.
Zapraszam na Instagrama, jak ktoś jeszcze nie followuje mojego Instagrama, zapraszam. Ogólnie rzecz biorąc, warto czasem popatrzeć, może nawet jakieś zdjęcia Snowy potrafi kliknąć, nie wiem, wy to ocencie, co nie zmienia faktu, że wtedy przez wybory tak zwane ogółu demokratyczne udało mi się wygrać nagrodę. Fundatorem nagrody był Karol, ksywa Niedźwiedź, nasz niedźwiadek w społeczności tradycyjnego golenia. Jeszcze raz Ci dziękuję po dłuższym czasie, wtedy też podziękowałem, ale teraz mogę na wizji. I dzisiaj zaprezentuję Wam golenie właśnie pędzelkiem firmy Westman. Dokładnie tak. Tym się też pięknie dzisiaj będziemy golić. Fabryczne opakowanie, co widzimy? G7 Synthetic Adamastor. Adamastor jest to seria też, jeżeli chodzi o kwestię pana Thiago Sousy, związana z morzem. Może już bardziej całkowicie inne klimaty zapachowe, ale też morze. Tutaj też mamy. Jakoś to się wiąże. Może nie do końca kolorystycznie, bo proszę bardzo, przedstawiam Wam tak zwany pędzelek firmy Westman. Firmowany. Co tutaj mamy? Naprawdę bardzo, bardzo ładnie, biało-błękitnie. Taka fajna tutaj mieszanka, nieskoordynowana, ślicznie wygląda. Rączka, tworzywo sztuczne. Tak, Snowy, nie obrażaj się. Nie obrażam się, mówiłem Wam wyraźnie, że wiele pędzli mam z tworzywa sztucznego. Tutaj mamy 26 mm sztucznego knota o 52 mm wysokości. Powiem, kawał pędzla. Ładnie to wygląda, ciekawie to wygląda. Zobaczymy, jak goli. A dokładnie Wy zobaczycie. Ja już coś tam nim małe miałem, ale powiem szczerze, idealnie dzisiaj pasuje. Jednym słowem, Westman, no co może pójść nie tak? Spytajcie Slanta, pewnie Wam powie. Słuchajcie, ładujemy tutaj do tak zwanego kuba. Zrzucamy 3 nadmiary wody i lecimy. Syntetyk wygląda jak imitacja naturalnego włosia, ale jest to syntetyk, żeby Was nie zmylił. Ogólnie rzecz biorąc, nałożyliśmy już tej masy. Ciężko się to nakłada. Nie dlatego, że coś z tym mydłem nie tak. Jest okrutnie miękkie, ale okrutnie tłuste. I powiem szczerze, jak się nakłada to kremomydło, bo ja tak mam czelność je nazwać, to powiem szczerze, no nieźle. Naprawdę niezłe, tłuste doznania dotykowe. Westman jak to Westman. Jeżeli chodzi o kwestię tego, nie wiem jak tu, zobaczymy. Notabene zestaw dzisiejszy mamy przyjemność przetestować i ogolić dzięki Japurkowi. Pozdrawiam, Łukasz. Fajnie, że podesłałeś ten zestaw, bo powiem szczerze, jestem bardzo, ale to bardzo ciekaw tak zwanych nowych wypustów Westmana. Ostatnio pamiętacie ci, co często oglądają mój kanał, albo systematycznie, mam nadzieję, że takich jest jak najwięcej, to mówiłem, że już niedługo na kanale europejska ciekawa firma. I Westman właśnie postanowiłem zaprzyjaźnić z moim kanałem od końca. Czyli, że tak się wyrażę, od najnowszego wypustu będziemy schodzić w dół. Mam jeszcze kilka pozycji i powiem szczerze, bardzo mnie to ciekawi, jeżeli chodzi o moc tych kosmetyków, bo te, co mam, robią robotę. Ewidentnie firma warta uwagi i to jest absolutnie bezdyskusyjne. Jeżeli chodzi o pianę, zobaczcie. Mamy tutaj co? Mamy tutaj kremomydło, które ten gość zeżarł z premedytacją. Nie pytał się, po prostu wrąbał w całości, praktycznie wszystko już wchłonął. Tutaj prawie już nic nie ma, słuchajcie. Co nie zmienia faktu, że tak, dla jasności, żeby nie było niedomówień, to mydło, a dokładnie kremomydło, ja sobie tak mam czelność je nazywać, to nie jest żaden Stirling albo inne kwestie, które będą nam tutaj wybuchać pianą. Ta piana robi się nieobfite, ale ta piana robi się bardzo, bardzo ciekawie błyszcząca. Ta piana Ci otuli skórę, ale ta piana nie będzie Ci robić zamieszania na twarzy, jeżeli chodzi o wielką pianę Świętego Mikołaja. Żeby nikt się nie zdziwił, że tutaj nie wybuchnie mu po prostu i nie wyleje mu się coś z miski, tylko i wyłącznie później będzie twierdzić, tam dziadostwo, przecież tu nic nie ma w ogóle, żadnej piany. Tu nie o to chodzi. Westman da Ci taką jakość, jeżeli chodzi o kwestie właściwości na twarzy, że absolutnie, wierz mi, człowieczku, nie musisz mieć
wielkiej, obfitej, turlającej się po twarzy w piany w grubości 5 cm z każdej strony, biegającej jeszcze na plecy, spadającej w dół, którą czujesz po kolana, bo taka to nie jest konsystencja tego kosmetyku. Więc spokojnie, jak na wojnie, robimy robotę i zaraz zobaczycie. Ten typ jest tak pojemny, 26, że ja już widzę, że on po prostu wrąbał wszystko i powiedział: moja ci ona, moja. A miska się pyta: to po co ja tu jestem? No właśnie, zobaczcie, w misce za dużo nie ma. Ogólnie rzecz biorąc, pędzel wszystko wrąbał i zaraz będziemy to egzekwować na twarzy. Jak jest? Jest tłusto, jest świecąco. Nic tutaj nam się złego nie dzieje. A zaraz to zaprosimy na twarz i poprosimy tego Westmana nowego o to, żeby nam tutaj odczarował troszkę znacząco, jeżeli chodzi o kwestię slanta. Bo nie może być tak, że za każdym razem Snowy będzie pisał krwawe golenie, bloody shaving. No nie, to nie jest serial Dextera, tylko serial golenia Snowiego. I my się nie zgadzamy tutaj wiecznie na takie akcje. Co nie zmienia faktu, że jesteśmy już tutaj bliżej końca niż początku. Słuchajcie, jest przyjemnie, jest gęsto. Dla jasności, tak jak powiedziałem przed chwilą, nie jest ultra obficie, ale zobaczymy. Zobaczymy. Mam taki pomysł dzisiaj, żeby popełnić golenie na 2 przejścia. I zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Najwyżej jakieś popraweczki zrobimy. Więc ogólnie rzecz biorąc, jedno z włosem, drugie pod włos. Zrobimy tutaj slantowi pod górę. A co? Po pierwsze, inna żyletka. Po drugie, ciekawe mydło. Po trzecie, 2 przejścia. Może z kubami już nie będzie taki rozbrykany. Zobaczymy. Słuchajcie. Do roboty. Bo tego futra narosło. Proszę was. Masakra. Jeszcze ktoś mi tu nagra szorce i powie, że kaktus, nie? No. A jaki ja kaktus? Z wilka kaktusa będą robić. Ja nie wiem. Ciekawe te inwencje twórcze tych youtuberów. No ale dobra. Lecimy. Lecimy. Słuchajcie. Jest ciekawie. Jest gęsto. Podoba mi się. Patrzcie, jak to się świeci. Normalnie nie talu, jak talu. No ale dobra. Okej. Okay. Słyszycie? Kap, kap. Już tutaj. Oleż tu skubany jest. Patrzcie, patrzcie. O, tak sobie zrobimy. I lecimy. Trochę podciągniemy. Pędzel dosyć ciekawy backbone. Taki, no, sztywniejszy. Nie jest taki mięciuś, a absolutnie nie jest żaden miziak. Podbicie ma skubany. Opory daje. Więc jak ktoś lubi sztywniejsze pędzle syntetyczne, dogadacie się. Dogadacie się. Firma, która firmuje te pędzle, raczej wstydu nie przyjmuje jako wizytówkę. Więc lipy nie będzie, mam nadzieję, jeżeli chodzi o trwałość włosia. Ale jak to u Snowego, wiecie, jak trzeba będzie, to się powie. Na razie jest bardzo ładnie, bardzo dobrze, bardzo ciekawie. Słuchajcie, jest ultra gęsto, naprawdę ultra. Przykleiło mi się coś do twarzy. Potocznie nazywamy to pianą. Zobaczcie, to się normalnie tutaj, jak patrzę w lustrze, to się świeci od tak zwanego sztucznego światła, jak glaca Snowego. Słuchajcie, jest dobrze, jest ciekawie. Jak już się przykleiło, to zróbmy sobie ucho, jedno, drugie i do roboty, Snowy. Bo tak być nie może, bo zaraz naprawdę cię od kaktusu będą wyzywać. Przecież to jak kaktus normalnie. Słuchajcie, lecimy. To jest dopiero wyzwanie. I wyznanie też przed wami. Czemu? Na końcu filmu mówiłem, trochę trzeba poczekać, aż powiem szczerze, że wychodzę dzisiaj ze strefy komfortu znacząco. Nie przegrałem żadnego zakładu. Na końcu. Pierwsze przejście z włosem.
Okej. Żyletka znowu robi robotę. Nie pyta się o zdanie. Ten slant jest bardzo ciekawy. Niby nie czujesz tej żyletki aż tak ultra agresywnie. Czujesz, że ona pracuje. No co ma nie pracować? Ale nie jest to jakieś takie drapanie. Nie jest to jakieś takie oho, ale agresja, panie. Wciskamy guzik alarmowy. Nie, jest na spokojnie. Tylko później skóra ci mówi, co tu się przetrząsnęło i zadziało? Co tu się dzieje? Taki jest właśnie ten slant. Wunderbar. Niby taki, a jednak ciekawy. Tak zwana funkcjonalność pod nosem z włosem. Ogol się pod nos. Gratulacje. No nie, później będziemy kombinować. No jak masz takie coś, to weź to wieź pod nos. Szczególnie tu. No. Dramat. Okej. Zapach mydła wyczuwalny, bardzo ładnie. Pięknie to operuje, powiem szczerze. Nie ma tu żadnego wyciszenia. Na zasadzie w miseczce jest, a później cyk i już po temacie. Nie. Jest fajnie, jest wyczuwalnie, ale przede wszystkim klei się. Z tego się, wiecie, robił nie piana, a klej. I to jest to, co wilki lubią bardzo, mimo że nie talą. Ale jak jest dobrej jakości kosmetyk, to aż się chce. No i tu weź tu kombinuj, człowieczku, z tym kurde kulfonem. To jest w tym slancie takie średnie, że zrobili taką kurde tu czapę dosłownie. I weź tu kombinuj, człowieku, w pewnych zakamarkach. Kombinuj. Patrzcie. Gdzieś masz i ci zostało trochę. Skieruj to na skórę. Dodaj trochę wody i zobacz, co się dzieje. Powiem szczerze tak. Tak jak powiedziałem przed chwilą. Dla mnie to nie jest piana, tylko klej, który mi się przykleił do twarzy i robi piękne, tłuste coś. Coś, co wilki lubią bardzo. Jest nieźle. Jest naprawdę nieźle. Gęstwina, że aż szok. A wiecie co? Idziemy na 3 przejścia. Nie ma, że boli. Jest tyle tej piany, że aż się chce. Jest fajny zapach. Jest golenie. Jak 2 przejścia i koniec i do domu? No co? Tak to nie. Robimy 3. Robimy 3. Dajmy szansę slantowi pogryźć nowego znowu. W końcu. Na końcu wyciągniemy i zobaczymy, wiecie, po czym się pędzel rozpoznaje, nie? Czy jest ładny? Też. Jaki ma knot? Też. Przede wszystkim ten gość rozpoznaje po czym. Ile zeżre daniny. I trzeba mu ją zabrać. A coś mi się zdaje, że już w misce ten pan zdecydował, że sobie bierze, ile mu się podoba. Zaprosiliśmy Westmana, pędzel do roboty. Zaprosiliśmy zestaw Westmana do roboty. I powiedział, Westman, biorę wszystko. No i tak zrobił. Nie pytał się i wziął. Ale nie zesnął im te numery. Będzie wyegzekwowanie warunków umowy. Oj. Okej. Teraz już lepiej. I znowu jest to samo uczucie. Agresja nam wzrasta. Czemu? Bo mało co jest na skórze. I tutaj naprawdę już jest dobrze. No, ale jednak trzeba dociąć. Także podwóz będzie potrzebny. Podwóz będzie potrzebny. Czy nas pokąsa? Zobaczymy. Jedno jest pewne. Dzisiaj warunki pracy są skrajnie, ale to absolutnie skrajnie lepsze. Czemu? Bo mamy
Tak, będę do znudzenia mówił. Klej na twarzy. Dosłownie. W najlepszym słowa znaczeniu, żeby sobie nic głupiego nie pomyślał. No. Jest nieźle. Jest naprawdę nieźle. Na ten moment, zobaczcie, nie ma żadnych niepotrzebnych red alertów. Chociaż nie mówmy hop. Trzecie przejście powie wszystko. Jedno jest pewne. Tu się klei. To po prostu związało się ze skórą. I bardzo dobrze, że nie chce się odlepić. Genialne po prostu. I zobaczcie, jak bardzo mała, nieobfita piana potrafi oblepić. I o to chodzi w Westmanach. Nie szukajcie tu obfitej piany. Tu nie ma być 5 cm piany w misce. Tu ma być klej, który przyklei ci się do twarzy, ładnie wyrobiony, a później będzie ci oddawał tak zwanymi właściwościami i zapachem oczywiście. O to chodzi w Westman. To jest jego urok. To jest jego charakterystyka. A akurat ta baza, którą tutaj mamy, a dla jasności, nie wiem czy Snowy mówił, czy nie mówił. Jak nie mówił, to powie baza Hello. Dla jasności. I teraz patrzcie. Chwila prawdy. Jezus, chłopaku. Patrzcie jakie nie na żarty. Co za bydle. Ale ile tego? Zobaczcie. Nagadał się, że nie będzie świętego Mikołaja. Jak nie będzie, jak będzie w maju. Zobaczcie, ile tego zeżar. No ja mówiłem, że on normalnie jakiś nie na żarty. Ja wiem, że często się nie gole tym pędzlem. Wiem, że on może być spragniony mydła. Ale chłopie, Chyba cię poniosło. Chyba cię poniosło. Zobaczcie, ile tego tu jest. I jak to wyrobisz. Zobaczcie, jak to się pięknie świeci. Widzicie to? Mam nadzieję, że kamera to wygląda jak jakiś silikon przyklejony. no mówię, że klej, a nie mydło i nie piana. Rewelacja. No i o to chodzi. O to chodzi. I teraz tak zmumifikowana twarz Snowiego zaprasza na trzecie przejście. Slanta. Słuchajcie, grubo. Jest grubo. Jest ciekawie. I ten zapach, on cały czas jest. Jeżeli jest moc zapachowa, to ten gość ma już fajne odczucia pod sufitem. Bo lubię, no lubię. Lubię wiedzieć, czym się golę. Trzecie przejście. Podwóz. Chwila prawdy. Okej. Tak. A wokół ust zaczyna się to, co ostatnio, czyli średnio przyjemna praca. Slant ten ma taką właśnie domenę. Skuteczny jest niesamowicie. Naprawdę. Poziom do golenia osiąga taki. Ale kultura pracy z tym gościem ma taką... Trochę jak wiecie. Gość, który z butem wchodzi do chałupy i mówi: jestem! No, fajnie, że jesteś. Pytanie, co ja na to, nie? No ale skuteczny jest. Skoro już z butem wszedł. Okej. I okej. Kącik. Drugi. Tego to nie ma. Nawet jak był, to się schował ze strachu. Okej. Tą głowicą od dołu w bok. Tak, można pokombinować. Z góry. Są marne szanse. No dobra. I teraz szyja Snowego zawsze prawdę powie. Jak jest. Jak jest. Bardzo przyjemny zapach. Nie miałem przyjemności tego Old Spice'a lime'a wąchać nigdy, ale powiem szczerze, bardzo, bardzo przyjemny zapach. Jest nieźle. Jest bardzo nieźle. Zaraz wnioski końcowe, ale ja już część widzę. Nie wiem, czy wy też. Dla niedowiarków.
Zaraz będziemy podsumowywać. Aż mnie w nosie zakręciło. Jednak nie. Okej. Pamiętacie twarz Snowego ostatnio? Kropka za kropką, a za kropką jeszcze jedna kropka. No. To patrzcie. I co? Nie ma krwotoków. Tu jest tylko i wyłącznie potwierdzenie tego, od czego zaczęliśmy dzisiejsze golenie. Bo właśnie już skończyliśmy. Jakie wnioski? No to już wam powiem. To, co mówiłem na początku. Tu nie działa tak, że w momencie, gdy trochę krwi upuścimy miejscowo, operator dupa nie wytrzymał, nie zrobił. Słabo mu to poszło. Cienki bolek. O, wcale, że nie. Po prostu któryś z elementów nie zagrał. I możesz być mistrzem świata, ale w koparce na torze Formuły 1 no nie wyrzeźbisz rekordu świata. Sorry. Nie taki mamy klimat. Więc w momencie, gdy daliśmy, zobaczcie, w momencie, gdy daliśmy maszynce świetne, absolutnie świetne mydło, kompletne, to co ja mam na twarzy, to nadal się nie odlepiło. To po prostu jest klej, a nie żadna piana. Zobaczcie, skóra sama jeździ. Na rękach też oblepia, po prostu wszystko oblepia. I o to chodzi w Westmanie. Właśnie ta marka daje ci tą jakość, którą ja oczekiwałem dzisiaj, żeby temu slantowi zrobić psikusa. Zobaczcie, jak genialnie to wyszło. I co? I nie ma żadnych przecieków, żadnych podrażnień, wszystko jest w porządku. Inna żyletka, świetny kosmetyk, świetne właściwości, dziękuję, nie mam więcej pytań. Można nawet tą maszynkę okiełznać. Owszem, ona dalej na trzecim przejściu ma średnią tą kulturę pracy. Nie będzie moją ulubionym wspomnieniem. Będzie ciekawym doznaniem, jeżeli chodzi o efektywność, bo tego jej odebrać nie można. No skubana potrafi dogolić, bo tutaj naprawdę jest dokładnie ten sam poziom co ostatnio. Gdzieś tu jakbym się przyczaił, to gdzieś tu coś, ale tak naprawdę kosi, nie pytał zdanie, wjeżdża z butem w goleniu. Ale jest to bez tej kultury, lekkości, przyjemności. Albo ja po prostu slantów nie do końca rozumiem, lubię i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Różne są opcje. Jednym słowem dzisiaj już to golenie było bardziej cywilizowane, przyjemne, jakościowe. No ale tutaj odegrał główne skrzypce, nie operator. Absolutnie nie slant. Tylko i wyłącznie Westman. Old Limey. Naprawdę. Świetny zapach, świetne właściwości. Ale trzeba zakończyć golenie czymś fajnym. I teraz zaraz wam coś pokażę. A co wam pokażę? Proszę bardzo, do kompletu. Słuchajcie, szklana buteleczka, nie szkłopodobna, szklana. 100 ml w tak zwanej aptecznej buteleczce lekko ściemnianej. Co tu mamy? Dokładnie to samo. Old Limey. I mamy tak, alkohol jest i bardzo dobrze. Snowy nie łyka, ale lubi alkohol na twarzy, co nie zmienia faktu, że mamy witch hazel, czyli tak zwane co? Oczar wirginijski, żeby zrobił porządek i dużo innych rzeczy. Naprawdę skład długi, dystynkowany. Budzimy gina z butelki, który zgodnie z tą samą mapą ma konotację z oceanem, z głębinami, z wszystkimi innymi kwestiami wielopłaszczyznowego zbiornika morskiego, oceanicznego, nie wiem. Wiem jedno. Szajba w butelce. Mętna, biała ciecz. Jak bardzo biała? Sprawdźmy razem. Kryza plastikowa. Wow! Panie miły, apteka! Zobaczcie, co tu się wyprawia. No to dzieje się. Naprawdę. Kryza potrafi robić robotę. Zobaczcie. Po kropeleczce. Normalnie można odmierzyć. Japor nie zużyje ci pół butelki. Czemu? Bo się nie da. Powiem szczerze, działa. Co czuję? Czuję moc. Zapachową. Uwielbiam. Po prostu genialne to jest. To buchnięcie. Westman robi mi tak dobrze, jak Stirling z oceanu. Tylko, że on jest z Europy. Jest moc. Ja czuję, czym się golę, jeżeli chodzi o mydło. Mam te właściwości rewelacyjne i mam tą moc zapachową.
I tutaj mam więcej cytrusa. Tu jest o wiele więcej tej limonki. W mydle mamy jest limonka, ale ona jest i wrotki. Czyli wchodzi właśnie to drzewo sandałowe, te przyprawy, które Snowy nie umie znaleźć. Tu czuję limonkę jako pierwszoplanowy plan. Dzień dobry, Bóg, limonka się nazywam. I rzeczywiście jest. Cała reszta jest gdzieś z tyłu. Ale jest to przyjemne, jest to takie czysta limonka. W takim najpiękniejszym wydaniu. Reszta to jest jakieś tło. I to się fajnie uzupełnia. Tam jej nie było, tu jest jej dużo. Ale to też jest pierwszy plan, bo to jest tylko zapach. Słuchajcie, aftershave Westmana jest tłustszy, jest zaawansowany. On będzie się długo, ta mętna woda i ten skład naprawdę, przeczytajcie sobie, nie będę wam tutaj czytał składów po każdej jednej pozycji, bo i po co? Przecież w sklepie możecie sobie zobaczyć, bo ten zestaw jest, jak cały arsenał Westmana, na polskim rynku do nabycia. Wystarczy wpisać w Google i znaleźć. Łatwo wam to przyjdzie. Co nie zmienia faktu, że słuchajcie, to jak ta woda po goleniu, a dokładnie aftershave, a dokładnie splash, aftershave, Snowy, poniosło cię. Splash, dokładnie tak, jest tutaj na tyle zaawansowany, że on przez jakiś czas będzie się wchłaniał. Ja już sobie to troszkę przetestowałem bez kamery, gdzie i powiem szczerze, ale to jest fajne. Czemu? Bo ja to cały czas czuję po wielu godzinach. Czemu? Bo on tworzy ci film. On ci tworzy taką lepką pianę, tą konsystencję, taki filterek. I później ten film zostaje z tobą na pół dnia. Dosłownie, pół dnia. Ja widziałem, że Westman ma balsamy. Tylko ten gość zadał sobie jedno pytanie. Po co mi balsam? Może ktoś lubi. Może ktoś nie lubi alkoholu. Kwestia wyboru. Ja wiem, że ten splash ma taką jakość, że powiem szczerze, tu film jest cały czas bez balsamu. Nie położyłem ani grama, a wiecie, że na głowę zawsze kładę. I wiem, że tu też będzie odżywione, miękkie, delikatne golenie. To po prostu jest rewelacja, jak ten klej, nie piana, klej i ten świetny, po prostu świetny splash, chociaż mógłby powiedzieć aftershave, opiekują się skórą. Po prostu Westman to jest poziom, jakość, wyjątkowość. I teraz najważniejsza rzecz, którą ten gość uwielbia. Godzina, 2, 3, 4, a ty dalej czujesz zapach. On nie ulatnia się. On cały czas jest na skórze. I o to chodzi, słuchajcie. O to chodzi. Jest dobrze. Jest pięknie. Jest wyjątkowo. Golenie absolutnie rewelacyjne dzisiaj, mimo że z tak niekulturalną maszynką. Tylko nie mówcie jej głośno, bo mnie pogryzie na pojedynku. Słuchajcie. Golenie zakończone, jakże wielkim sukcesem, jakże wielką przyjemnością, ale tak jak mówiłem, tu wszystko musi się zagrać. Nie wolno w tradycyjnym goleniu zwalać wszystko, nie umie, nie potrafi. To nie tak działa. Tu wszystkie aspekty są ważne i ty, młody człowieku, musisz je znaleźć pod siebie, dla siebie, znaleźć błędne tak zwane miejsce i wyeliminować, żeby później wszystko ładnie zagrało. Słuchajcie, na sam koniec, tak jak wam powiedziałem, będzie opowieść o tym, co tu się dzieje z Snowy. Co tu się w ogóle wyprawia. Rozwiązujemy zagadkę. Słuchajcie, eksperyment socjologiczny polegał na tym, że ja wyszedłem ze strefy komfortu, goląc się pierwszy raz w życiu w odzieży wierzchniej. Pierwszy raz. Zawsze, absolutnie zawsze. Była to wersja sauté, którą znacie przez rok i 4 miesiące. Kolega, duży twórca, który ze mną rozmawiał po ostatnim shortcie, tak, Snowy ma czasem takie pomysły i nagrywa co nieco. Zobaczył moją wersję w t-shircie. Zobaczył i zna moją wersję bez. I w długiej rozmowie wystosowaliśmy nasze poglądy, nasze zdania. Poprosił mnie o rozważenie pewnej kwestii. Ja to zrobiłem. Jak Snowy mówi, to tak jest. Dałem mu słowo i się wywiązałem. Co nie zmienia faktu, że on powiedział wyraźnie: przemyśl to sam z sobą, czy być może coś ulepszył w swojej tutaj wizualnej, wierzchniej wersji. Ale ja to rozwinąłem. Tu jest alfa w tej wataszce, ale wy wszyscy jesteście moją watachą. 1117 osób na ten moment, na tą sekundę, subskrybentów, plus widzowie,
którzy oglądają, ale nie subskrybują. W sumie nie wiem czemu. Wystarczy kliknąć, to naprawdę jest proste. Co nie zmienia faktu, że żeby tutaj w tej łysej głowie rozpoczął się proces myślowy, akcja, reakcja tak zwana, potrzebne mi jest wasze zdanie. Każdego z was osobna. Tak, ciebie tam z tyłu też. Kliknijcie w ankietę, która się pojawi, czy chcecie wersję starą Snowiego, czy dzisiejszą, aktualną, którą zobaczyliście. Oczekuję i proszę i bardzo zachęcam do wzięcia akcji tak zwanej ankiecie, żebym ja wiedział, jakie jest wasze zdanie. Czemu? Bo chcę, żebyście wy mieli realny wpływ. Chcę znać wasze szczere zdanie. Nie patrzcie na to, co przez rok i 4 miesiące widzieliście z mojego wyboru. Ja chcę znać wasze zdanie, żebym mógł zdecydować. Nie powiedziałem, że na pewno tak będzie, ale wasze zdanie będzie tu kluczowe. Więc zachęcam. Wybierzcie, czy chcecie starą wersję Snowiego, czy współczesną, zwaną dzisiejszą. Nie mówię, że w tym tanktopie. On będzie, ten krój to jest jedyna akceptowalna forma. Żadne garnitury, golfy i inne rzeczy, nawet t-shirt. Czemu jest mi to bliskie? 24 lata treningu. Tanktop to jest moja druga skóra. Po prostu jeżeli coś w trakcie uprawiania sportu jest dla ciebie naturalne, to dla mnie to jest naturalne, chociaż nie w tym odbiorze, jeżeli chodzi o kwestię golenia. Ale przynajmniej wybieram krój albo wersję odzieży wierzchniej, która nam będzie tutaj jak najmniej problematyczna, a dokładnie dla tego gościa, żeby się czuł swobodnie. Ja wiem, że człowiek jak karaluch do wszystkiego się przyzwyczai, ale to wam ma się finalnie podobać ten kanał, to wy macie być zadowoleni, to wy powinniście być usatysfakcjonowani efektem finalnym. Takie jest moje zdanie. I do tego wniosku doszedłem i chcę z tym procesem myślowym pójść dalej. Więc klikaj w ankietę, pisz w komentarzu, jeżeli masz na to ochotę, szczerze, do bólu, czy tak, czy może po staremu. Słuchajcie, nie przedłużamy. Klikamy, a my się widzimy w tak zwanym kolejnym goleniu. Czas na pojedynek. Czas, żeby Wunderbar i Rex zwanym konsulem Slantem się starły. A kto wygra? Już niedługo. Już na pewno z wami, bo filmów nie kończymy nagrywać. W jakiej wersji? Ty zdecyduj sam. Do zobaczenia. Miłego popołudnia. Cześć.